Siemandero, pozdrawiam Was serdecznie i chcę Wam pokazać, jak linie lotnicze Ryanair traktują nasze bagaże i nas jako swoich klientów na naszym własnym wandrusowym przykładzie. Tak więc przejdźmy do rzeczy. A mianowicie tuż po odebraniu naszej walizki, naszego bagażu, zauważyliśmy, że jest z tą walizką coś nie tak. Zobaczcie, tutaj się wszystko rozchodzi. Zobaczcie, to jest wszystko rozwalone, jeszcze tutaj jest do połowy rozwalone. Wszystko się zapada. Jest cały ten plastik w środku rozwalony totalnie. A tu jest z tej strony twarde, mocne, nic się nie dzieje. Ale zmierzamy do meritum i w międzyczasie jeszcze zrobię przebitki właśnie zdjęć naszych zaraz po tej akcji, czy w trakcie tej akcji z lotniska. Zgłosiliśmy od razu to uszkodzenie, no i pan stwierdził, że jednak to nie jest uszkodzenie, ponieważ nie jest przebity materiał. Tłumaczyłem mu, próbowałem mu jakoś wyperswadować, no, ale on upierał się przy swoim, że własną jakąś tam ustawę mają, regulamin, z którego właściwie nic nie wynikało. Oczywiście przedstawiony był po angielsku i poprosiłem go, żeby zawezwał swojego, bądź też swoją kierowniczkę. Okazało się, że to jest kierowniczka. Pani przyszła po krótkiej rozmowie, jaki jest problem. Tłumaczę to samo, próbuję jej to pokazać, jakoś zobrazować. No i pani stwierdza, że ona nie widzi tu żadnego uszkodzenia. I kolejny raz z żoną pokazujemy, że jednak to uszkodzenie jest. Próbujemy pokazać, że tu się wszystko zapada. Pani twierdzi, że to się zapada dlatego, że my tu naciskamy. Dosłownie absurd goni absurd w tej chwili. Dobrze, no więc prosimy panią, żeby sama sprawdziła, dotknęła tej walizki i przekonała się o tym, że ten plastik jest cały rozwalony. Pani stwierdziła, że ona nie może dotykać naszej walizki, bo to jest nasza własność prywatna. Z czym się zgadzam oczywiście, bo jest to nasza własność prywatna. I z tym, że przypominam, że kilka minut wcześniej jej koledzy z firmy rzucali prawdopodobnie tym bagażem, nie wiem co tam jeszcze robili, że doprowadzili go do takiego stanu i jakoś tej pani to nie przeszkadzało. Ale już dotknąć tej walizki, żeby sprawdzić to uszkodzenie, no to przecież nie można, bo to nasza prywatna walizka. I nawet jak powiedzieliśmy, że się zgadzamy na to, że może dotykać tej walizki, absolutnie nie chciała tego zrobić. No jeszcze jest coś, o czym zapomniałem, ponieważ wcześniej próbowałem na dyktafon nagrać całą tą rozmowę, żeby mieć po prostu dowód, żeby sobie w domu to odtworzyć i przypomnieć sobie pewne rzeczy, o których pani mówiła. Oczywiście poinformowałem panią, że będę to nagrywał. Na dyktafon, to już nie chodziło o kamerę. Pani stwierdziła, że to jest niezgodne z prawem i ona wezwie ochroniarzy. Oczywiście się myliła, ponieważ można nagrywać rozmowy na dyktafon, jeżeli się uczestniczy w tej rozmowie. Wtedy to jest legalne. Jeżeli się nie uczestniczy w tej rozmowie, to wtedy to ma znamiona podsłuchu i jest nielegalne. No i wracając do sedna, po jakichś tam kilku minutach znowu rozmów niezbyt przyjemnych, trzeba to tak ująć, pani stwierdziła, że no może tu coś jest nie tak, ale walizka nadaje się do użytku i absolutnie nie podlega reklamacji. Możemy ewentualnie jeszcze odwołać się na stronie internetowej i to tyle w tym temacie i ona nie podejmuje żadnych dalszych kroków i nie widzi tu żadnego problemu. No i jest to bardzo smutne, że pracownicy Ryanaira nie potrafili nawet załagodzić sytuacji, jakoś merytorycznie się odnieść do tego wszystkiego, merytorycznie porozmawiać, tylko jakby jeszcze zaogniali moim zdaniem całą tą sytuację, tą swoją jakąś arogancją, bezczelnością, która naprawdę nawet bardzo spokojnego człowieka mogła doprowadzić do furii. Zresztą byli też tam nasi znajomi, którzy też próbowali jakieś to wyperswadować, ale no jak grochem o ścianę. Naprawdę człowiek się czuł, jakby rozmawiał autentycznie z jakimś słupem soli, do którego nic nie dociera. Ale my oczywiście nie zaprzestajemy i podejmujemy kolejne kroki, będziemy odwoływać się na stronie internetowej. Później zostaje nam jeszcze Rzecznik Ochrony Konsumenta, który, mamy nadzieję, nam pomoże w tej sytuacji. Czasem warto zastanowić się chyba jednak nad dopłatą do jakiegoś lotu i wybrać jakieś porządne linie lotnicze, które no niestety są droższe, ale zapewniają nam pewien komfort w podróży, czy też komfort dla naszych bagaży i naszego zdrowia psychicznego, bo naprawdę można się bardzo, bardzo zdenerwować w takiej sytuacji. Nie chodzi już o koszty tej walizki, bo to można pominąć wszystko, tylko podejście do klienta, w jaki sposób Ryanair traktuje nas jako klientów. Oby wam się nie zdarzyły takie sytuacje.
wszystko się wam układało dobrze, żebyście mieli spokojną głowę, gdy lecicie na wakacje gdzieś w podróż i nie musieliście myśleć o takich drobnostkach, prawda? Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.